Dzień dobry. Zaczynamy kolejną lekcję. Dzisiaj dokończamy teorię z pola magnetycznego pośrednio, z zjawiska indukcji elektromagnetycznej również. Więc zabierzmy temat prądnica prądu przemiennego i jednocześnie dodam jeszcze inny segment moc prądu przemiennego. Ponieważ ta lekcja z prądnicą to byłaby za krótka. No i teraz taka najprostsza prądnica to jest ramka prostokątna obracająca się w jednorodnym polu magnetycznym. Ta ramka właśnie prostokątna tu z przewodami wyprowadzającymi, ona jest tak naprawdę w płaszczyźnie prostopadłej do tej kartki, czyli można powiedzieć, że nie wiem, czy to będzie widać, czyli ta ramka, nie, tak nie będzie widać. Więc ta ramka jest w płaszczyźnie prostopadłej do kartki i załóżmy, że wektor indukcji on jest dokładnie w płaszczyźnie kartki skierowany w prawą stronę. I załóżmy, że dla uproszczenia, że w chwili początkowej ta ramka jest właśnie ustawiona właśnie w ten sposób, tak? Czyli tam dalsza część ramki wchodzi jak gdyby w kartkę, czyli wektor powierzchni, który jest prostopadły do tej powierzchni ramki, on wtedy tworzy w tym położeniu tworzy z wektorem indukcji kąt 0 stopni. Czyli gdybym narysował wektor powierzchni nie dla tej ramki już obróconej, to właśnie to jest ten już wektor dla ramki obróconej, tylko dla tej ramki jeszcze tu taką linią ciągłą narysowaną, to ten wektor powierzchni byłby dokładnie prostopadły do tej ramki, czyli równoległy do wektora indukcji. Czyli w chwili początkowej przyjęliśmy, że wektor powierzchni, wektor indukcji tworzą kąt 0 stopni, no właśnie ponieważ ramka w chwili początkowej jest prostopadła do wektora indukcji. A wektor powierzchni jest prostopadły do powierzchni ograniczonej ramką, a więc jest równoległy do wektora indukcji, więc tworzy kąt 0 stopni. No właśnie i tu zapiszmy. Prostokątna ramka obraca się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B ze stałą prędkością kątową omega. No właśnie. Jak ta ramka się obraca, to zmienia się kąt między wektorem indukcji i wektorem powierzchni. A jak zmienia się kąt między wektorem indukcji i wektorem powierzchni, no to zmienia się strumień indukcji magnetycznej przechodzący przez tą powierzchnię ograniczoną ramką. No pamiętamy, że możemy, właśnie jak tak mówimy o tym strumieniu, to jest takie pojęcie abstrakcyjne, a to przypomnijmy sobie, że strumień to była wielkość wprost proporcjonalna do ilości linii pola przechodzących przez daną powierzchnię, więc jeżeli te linie pola są tak skierowane, tak jak wektor indukcji, no to jak ta ramka się obraca, to ta gęstość linii pola jest wszędzie taka sama, więc jak ta ramka się obraca, więc zmienia się liczba linii pola, która przechodzi przez tą powierzchnię, a więc zmienia się strumień, ale matematycznie no to strumień obliczamy. No to jeszcze to przypomina to, co powiedziałem wcześniej, że załóżmy, że w chwili początkowej ramka jest prostopadła do wektora indukcji B, czyli wektory B i S tworzą kąt równy 0. No i strumień indukcji przechodzący przez powierzchnię ograniczoną ramką, no to możemy obliczyć z definicji. Strumień indukcji magnetycznej to jest iloczyn skalarny wektora indukcji, wektora powierzchni, a iloczyn skalarny to jest, aby pomnożyć skalarnie dwa wektory, to mnożymy ich wartości razy kosinus kąta między nimi, czy kosinus kąta między indukcją i wektorem indukcji, wektorem powierzchni. I teraz spójrzmy na rysunek. Ten kąt alfa, o jaki się obróciła ta ramka, właśnie i teraz właśnie w pewnej ten kąt alfa, jest to kąt między wektorem indukcji i wektorem powierzchni. Czy kąt, jaki się obraca ramka, to jest ten sam kąt, jaki będzie tworzył wektor indukcji, który on nie zmienia się,
z wektorem powierzchni, który będzie ulegał zmianie, no bo jak ramka się obróciła na kąt 30 stopni, no to wektor powierzchni się też obróci razem z ramką kąt 30 stopni, więc ten kąt między indukcją i wektorem indukcji wektorem powierzchni będzie równy temu kątowi między tym początkowym położeniem ramki i końcowym. No, czyli ten kąt między B i S zastąpiliśmy kątem alfa, czyli tym kątem. No, przypomnijmy sobie wzór na prędkość kątową, bo ta ramka obraca się z stałą prędkością kątową, no to prędkość kątową można obliczyć dzieląc kąt. Tam zwykle się ten kąt oznacza symbolem phi w fizyce, ale równie dobrze można alfa. Więc tu będzie wygodnie poprzez kąt alfa oznaczyć właśnie kąt. Czyli to jest kąt, zmiana kąta przez czas, czy alfa przez t. I z tego kąt alfa to jest omega razy t. Czyli będziemy wyrażać ten kąt poprzez czas i prędkość kątową. Czyli zmienia się czas, a więc zmienia się ten kąt. No i wstawiamy teraz w miejsce kąta alfa omega t i to wyrażenie omega t no już występowało wcześniej w ruchu harmonicznym i teraz również w przypadku prądu przemiennego, więc już się do tego częściowo przyzwyczailiśmy. No i teraz spróbujemy wyprowadzić wzór na zmianę strumienia, a później na siłę elektromotoryczną indukowaną w tej ramce. No bo teraz tak, co my już wiemy, że jeżeli zmienia się strumień indukcji magnetycznej przechodzący przez powierzchnię ograniczoną przewodnikiem, no to w tym przewodniku powstaje siła elektromotoryczna indukcji elektromagnetycznej równa, wyrażana wzorem, to duże pisane E równa się minus zmiana strumienia przez czas. Ten wzór zaraz tu się pojawi, to będziecie go widzieli, ale na razie tylko o tym wspominam. Czyli i teraz my będziemy chcieli właśnie obliczyć tą siłę elektromotoryczną, która powstanie w tej ramce przy jej obrocie ze stałą prędkością kątową. I ten pierwszy sposób, jaki wykorzystamy, to jest taki sposób przy założeniu, że uczniowie nie znają pojęcia pochodnej, nie potrafią obliczać pochodnej sinusa i kosinusa. No bo jeśli ktoś potrafi obliczać pochodną sinusa i kosinusa, to już w tym przypadku jak wystarczy znać pochodną kosinusa, no to całe to wyprowadzenie wzoru na siłę elektromotoryczną to jest dwulinijkowe dosłownie. Także warto wiedzieć coś więcej niż żeby później uprościć sobie życie. Tak? Jak ktoś ma mniejszą wiedzę, to po prostu często musi się uczyć dużo więcej i to jest nieefektywne. No to w takim razie przechodzimy czyli próbujemy obliczyć zmianę strumienia, znaczy już wyjaśniliśmy wzór na strumień, tu to jest b razy s razy cosinus kąta czy cosinus omega t, czy cosinus kąta między tymi wektorami b i s. Następnie obliczymy zmianę strumienia, a potem dzieląc tą zmianę strumienia przez czas, z tym minusem na początku oczywiście, wypowiedziemy wzór na siłę elektromotoryczną, a potem zrobimy to samo, tą prostszą metodą, znaczy prostszą pod warunkiem, że ktoś zna pojęcie pochodnej. No to właśnie, więc w bardzo krótkim czasie delta t nastąpi zmiana strumienia. Znaczy załóżmy, że ten kąt został zakreślony w bardzo krótkim czasie. No to obliczmy, jaka zmiana strumienia nastąpiła. No to zmiana strumienia, no to jest strumień w tej chwili końcowej minus ten strumień w chwili początkowej. Czyli ta chwila końcowa to jest chwila późniejsza od tej chwili początkowej, o delta t. To delta t jest bardzo krótkie, bardzo bliskie 0, ale nie może być równe 0. To jest bardzo, bardzo małe. No i teraz piszemy ten wzór, że piszemy wzór na ten strumień, zgodnie z tym, co tu jest, tylko w miejsce czasu musimy wstawić nie t, tylko ten czas dłuższy o delta t, czyli więc t plus delta t. A do wzoru, czy właśnie tu wstawiliśmy do tego wzoru w miejsce t plus delta t. A teraz
ten strumień początkowy, no to jest właśnie ten wzór, który tu mamy. No i te wzory zapisałem, więc tu wstawiłem w miejsce czasu właśnie t plus delta t, a ten drugi wzór już jest bez zmiany, tak? No wyłączę tu b i s, jest w obu tych wyrażeniach, wyłączę to bs na początek i w nawiasie mam różnicę kosinusów. I właśnie ta metoda trudniejsza polega na wykorzystaniu wzoru na kosinus różnicy kątów. No i będę musiał to przypomnieć wam ten wzór. To popatrzcie jeszcze tak. I teraz tak, żeby to było widać. No i właśnie korzystając ze wzoru na różnicę kosinusów, i przypominam ten wzór, kosinus x minus kosinus y, to jest to samo co minus 2, sinus sinus kąta równego sumie tych kątów podzielonych przez 2 razy sinus kąta równego różnicy tych kątów podzielonej przez 2. I teraz spójrzmy, czym u nas jest to x i czym jest y. No, nasze x to jest to, co jest tu w nawiasie. Tak? A nasze y, no to jest to omega t. No to zapisałem to z boku. Czyli x to jest omega t plus omega delta t, a y to jest omega t. No i teraz do tego wzoru wstawiamy takie wartości. No to jeżeli tu wstawię x plus y, no to dodam do tego, no to będzie 2 omega t plus omega delta t. No to mam tu 2 omega t plus omega t i dzielę przez 2 jeszcze, bo to jest dzielone przez 2. A w tym drugim wyrazie muszę odjąć od siebie. Jak odejmę od siebie x i y, no to omega t się zredukuje, zostanie tylko omega delta t i przez 2 oczywiście. No to mamy to. No już mogę to odebrać tam. Omega delta t. No i właśnie tak naprawdę to, co my teraz robimy, to co teraz będę mówił, to jest nic innego, tylko właśnie obliczanie pochodnej. Znaczy w pochodnej to jest obliczanie stosunku dwóch wielkości, które od siebie zależą, gdy znaczy stosunek zmiany jednej wielkości od zmiany parametru, od którego ta wielkość zależy. Więc dla bardzo małych zmian tego parametru. No to się zaraz pokażę we wzorze, jak będzie już widać. Więc teraz co my wiemy? No to ten czas jest bardzo, bardzo krótki, czyli to wyrażenie jest dużo, dużo mniejsze od tego wyrażenia. No to możemy to wyrażenie, jeżeli ten delta t zmierza prawie że do zera, czy jest bardzo, bardzo mały, będziemy zmniejszać ten czas, no to im bardziej zmniejszamy ten czas, tym to wyrażenie jest coraz bardziej mniejsze od tego wyrażenia, więc to wyrażenie będziemy mogli pominąć. Więc to pominiemy. Czyli to omega t, czyli to jest symbol, że dużo większy, jest dużo większe od tego wyrażenia, więc to pominiemy w tym wzorze. A w tym drugim wyrażeniu, no to też występuje to delta t. Jeżeli to delta t jest coraz mniejsze, zmniejszamy to delta t w kierunku zera, oczywiście nie do samego zera, no to ten kąt też jest coraz mniejszy. No i jest taka tożsamość, można to wykazać, ale to nie jest akurat tematem tej lekcji, że sinus, no może tu nawet pokażę od razu to zapisane, czyli że dla bardzo małych kątów alfa, że sinus alfa jest przybliżenie równy kątowi alfa. Ale tu trzeba pamiętać, że to jest prawdziwe, albo bliskie prawdy, że ta tożsamość jest bliska prawdy, pod warunkiem, że ten kąt alfa wyrazimy w radianach. Czyli że wyrażamy kąt w radianach, to wtedy im mniejszy jest kąt, tym mniejsza jest różnica między kątem wyrażonym w radianach, a sinusem tego kąta. No to u nas ten kąt alfa, to jest, w tym przypadku to jest ten kąt, czyli wtedy dla bardzo małego tego kąta, czy tego wyrażenia, bo delta jest małe, to też będzie bardzo małe, to sinus tego kąta da się przybliżyć wartością tego kąta wyrażoną w radianach. Ponieważ omega jest właśnie w radianach na sekundę, to wtedy sekundy się skracają i wychodzi stąd rzeczywiście radian. Tak?
No i teraz dokonajmy tych podstawień, czyli do tego wzoru. Właśnie tu pomijamy ten wyraz, a tu zamiast sinusa tego kąta będzie po prostu ten kąt. No i to wyrażenie mamy już tu niżej. No tu zauważamy, że jak w tym pierwszym wyrażeniu, no tak, to już pomyliśmy, tak, to są omega t, a tu kąt, no to już nie trzeba mówić. Myślałem, że tam coś innego jest. Więc to wyrażenie sprowadza się do tego. No i teraz tą omegę delta t możemy przed sinus wyłączyć, dwójka się skróci z dwójką, zostaje minus b razy s omega delta t razy ten sinus omega t. Znaczy ten nawias tu pisałem przy tym sinusie, jeżeli coś za tym występuje, żeby było wiadomo, że ta reszta już nie jest wewnątrz tego sinusa, to dlatego ten nawias napisałem. No i teraz jak już mamy zmianę strumienia, no i wiemy jak się zmienia strumień przechodzący przez powierzchnię ograniczoną przewodnikiem, no to w tym przewodniku pojawia się siła elektromotoryczna zgodnie z wzorem przez nas wyprowadzonym, czy siła elektromotoryczna indukcji elektromagnetycznej to jest minus zmiana strumienia indukcji magnetycznej przez czas, w którym ta zmiana nastąpiła. No to minus został, zamiast zmiany strumienia wstawiamy teraz całe to wyrażenie i dzielimy przez czas. No to minus 1 razy minus 1 to będzie plus 1, delta to się skraca i otrzymujemy wzór. Więc widzimy, że przed tym sinusem występuje dla danej ramki obracującej się ze stałą prędkością kątową w stałym polu magnetycznym i powierzchnia ramki też się nie zmienia, no to ta wielkość jest niezmienna. Czyli to jest jakoś pewna wartość razy sinus omega t. No sinus może przyjąć największą wartość równą 1, no to wyrażenie, największa wartość tego wyrażenia to będzie wtedy, gdy sinus jest największy, równy 1, będzie równa b razy s razy omega, czyli to, co stoi przed tym sinusem, to jest nic innego, tylko maksymalna wartość tej siły elektromotorycznej. Czyli możemy zapisać ten wzór już w inny sposób, że ta siła elektromotoryczna to jest wartość maksymalna tej siły elektromotorycznej razy sinus omega t, gdzie właśnie ta wartość maksymalna siły elektromotorycznej to będzie to indukcja razy pole powierzchni razy prędkość kątowa. No ale tak jest w przypadku takiej pojedynczej ramki. A teraz gdybyśmy tu mieli na taki kształt ileś razy tak połączone ze sobą te ramki, jakby szeregowo połączone, czyli jedna ramka by się kończyła i następna by się z niej zaczynała tuż obok i tak byśmy tu n tych ramek mieli, no to w każdej ramce, jeżeli tak by się razem obracały, to w każdej ramce by się taka sama siła elektromotoryczna, właśnie taka siła elektromotoryczna by się indukowała, czy powstawała, no to w całej tej ramce ta siła elektromotoryczna byłaby n razy większa, czyli jej wartość maksymalna byłaby równa n razy b razy s razy omega, czyli taka byłaby wartość maksymalna tej siły elektromotorycznej, jak byłaby pojedyncza ramka, jak tych ramek byłoby n szeregowo połączonych, no to byłaby ta siła elektromotoryczna n razy większa, czyli n razy b razy s razy omega. No i tu od razu widać, co trzeba byłoby zrobić, żeby ta siła elektromotoryczna uzyskana z tej prądnicy była jak największa. No to możemy zwiększać, gdy zwiększymy wartość indukcji, albo zwiększymy powierzchnię ramki, albo zwiększymy prędkość kątową, albo zwiększymy ilość tych ramek. Tak? To są sposoby na zwiększanie wartości siły elektromotorycznej. No i ale teraz właśnie, co to jest ta siła elektromotoryczna? To też pojęcie abstrakcyjne, więc ja zawsze tłumaczyłem, że jeżeli stwierdzicie, że gdzieś tam się pojawiła w przewodniku siła elektromotoryczna, to tak jakby w tym przewodniku pojawiło się źródło napięcia. I to przybliża nam i troszkę więcej intuicyjnie rozumiemy, jak już zamienimy tą siłę elektromotoryczną na takie hipotetyczne źródło napięcia. No i właśnie to też zapiszmy, że jeżeli przez ramkę prąd nie płynie, to siła elektromotoryczna jest równa napięciu na jej końcach. No, dlaczego muszę tu zapisać, że ten warunek, że jeżeli przez ramkę prąd nie płynie? No bo jeżeli płynie prąd, to jeszcze występuje zmiana potencjału na oporze
tej ramki, na oporze tej ramki i wtedy napięcie między końcami tej ramki nie będzie równe sile elektromotorycznej. To jest tak samo jak z rzeczywistym źródłem napięcia, które posiada pewien opór, to jak zmierzymy napięcie między biegunami rzeczywistego źródła napięcia, ale przez źródło prąd nie płynie, no to wtedy to, co zmierzymy, będzie równe sile elektromotorycznej, ale jeżeli zmierzymy napięcie między biegunami rzeczywistego źródła, czyli które posiada opór również elektryczny, przez który płynie prąd, no to napięcie między biegunami źródła będzie mniejsze niż siła elektromotoryczna, ponieważ będzie pomniejszone będzie to wartość siły elektromotorycznej pomniejszona tak zwany spadek potencjału na oporze wewnętrznym. No i ale w takim razie to napięcie między końcami tej ramki, jeżeli przez nią prąd nie płynie, będzie napięciem właśnie zmieniającym się jak funkcja sinus czy sinusoidalnie, gdzie to maksymalna wartość to będzie właśnie to n razy b razy s razy omega. Jeżeli mamy tych ramek oczywiście n. I to napięcie nazywa się napięciem przemiennym. To takie sinusoidalnie zmieniające się napięcie nazywa się napięciem przemiennym. No, żeby nie mylić to z napięciem zmiennym, no bo napięcie, właśnie co jest bardziej ogólnym pojęciem? No, napięcie zmienne to jest bardziej ogólne pojęcie niż napięcie przemienne, czyli każde napięcie przemienne jest napięciem zmiennym, ale nie każde napięcie zmienne jest napięciem przemiennym, bo napięcie przemienne to jest szczególny sposób zmiany, taki sinusoidalny. No dobrze, no to już wprowadziliśmy pojęcie napięcia przemiennego. Dobrze. No i teraz jeszcze dla tych, którzy znają pojęcie pochodnej, może właśnie akurat wy znacie, no pewnie znacie już, ale tak dla pewności zrobiłem to metodą, która nie zakładała tej waszej wiedzy, no to zobaczcie o ile to nam ułatwia sprawę. No to właśnie jeżeli znamy pojęcie pochodnej, to powyższy wzór można wyprowadzić szybciej. No i piszemy wzór na siłę elektromotoryczną indukcji elektromagnetycznej, czyli minus zmiana strumienia przez czas. No i teraz ten wzór na strumień wstawiamy, czy ten wzór, który tu mamy, ten wzór na strumień wstawiamy w miejsce tego strumienia, tak? Czyli, jeszcze raz pokażę. Czyli w miejsce strumienia tego fibę wstawiamy fibę, czyli to. No to wstawiliśmy na razie. Czyli zmiana takiego wyrażenia, zmiana strumienia, a to jest właśnie strumień, tak? Jak mamy zmianę takiego wyrażenia, to jest znaczy takie wyrażenie na końcu, czyli dla tego t końcowego, minus takie wyrażenie na początku. No to gdybym napisał tu na tą różnicę to wyrażenie na końcu, czyli dla tk i minus to wyrażenie na początku, no to w obu wyrażeniach to bs by było, czyli to bs przed nawias mógł wyłączyć, czyli przed symbol zmiany wyłączam, więc wyłączam to bs przed symbol zmiany i miałbym tu po prostu zmiana kosinusa omega t przez czas. A jeżeli odliczamy ten stosunek właśnie zmiany kosinusa jakiegoś kąta do czasu, w którym ta zmiana nastąpiła, dla bardzo małych. No dobrze, kontynuujmy. No, nie usunąłem filmu z drugiej części pamięci i jestem tym zaskoczony, ale już wszystko w porządku, dobrze. Więc w takim razie pamiętajmy, że jak właśnie jest jakaś stała wartość razy funkcja, która jest zmienna, to można tą stałą wartość przed symbol zmiany wyłączyć, tak? Czy b będzie minus b razy s i potem będzie pochodna kosinusa omega t względem czasu. No i pochodna kosinusa to jest minus sinus, więc tak b i s to jest to, co to jest znaczy no minus był, to jest ten minus. Teraz b i s się pojawiło przed symbolem zmiany, ponieważ właśnie byłoby w tym wzorze końcowym i początkowym, tej wartości końcowej i początkowej. No i potem jest pochodna kosinusa względem czasu, to jest minus sinus, będzie minus sinus omega t,
ale jeszcze pochodna funkcji wewnętrznej, pochodna omega t względem czasu, to jest omega. Jeszcze omega wchodzi przed sinus. No i minus z minusem się zredukuje, czyli minus 1 razy minus 1 to jest 1 i zostaje nam b razy s razy omega razy sinus omega. To jest oczywiście do takiej pojedynczej ramki, a jak jest tych ramek n, no będzie n razy b razy s razy omega razy sinus omega t. Czyli widzimy, że jak znamy pojęcie pochodnej, to jedno, właśnie powiedziałem, że dwulinijkowo, no w jednej linijce się mieści całe to wyprowadzenie. No i już właściwie zdefiniowaliśmy napięcie przemienne, jak wiemy jak je wytwarzać. No i teraz porozmawiamy o mocy prądu przemiennego, a to przede wszystkim, aby zdefiniować natężenie i napięcie skuteczne. Bardzo ważne pojęcie, nie wszyscy to rozumieją i często niektórzy z Was, albo może inni ludzie są zaskoczeni, że dowiadują się, że napięcie maksymalne w tej naszej sieci, którą mamy w gniazdkach, to nie jest wcale 230 V, a jest dużo większe. To potem to obliczycie nawet. Będzie to jedno z zadań takich prostych. No więc załóżmy, że mamy ten najprostszy obwód prądu przemiennego, właśnie źródło napięcia przemiennego, oznaczamy kółeczko z taką falą w środku. To jest źródło napięcia przemiennego. No i właśnie to źródło, idealne źródło napięcia przemiennego i między końcami tego źródła mamy napięcie zmieniające się sinusoidalnie, tak? Czy UM razy sinus omega t. I mamy właśnie najprostszy obwód składający się z idealnego źródła napięcia przemiennego i opornika, oporze R. Tu zaznaczyłem, no i właśnie jeżeli mamy obwód, który nie zawiera kondensatorów i zwojnic, to nic się tu, żadne tu zjawisko nadzwyczajne nie zachodzi, oprócz wydzielania ciepła na tym oporze. I wtedy jak rośnie napięcie, no to rośnie natężenie zgodnie z takim samym wzorem jak dla prądu stałego, czyli natężenie prądu to jest napięcie przez opór. Żadnych tu zjawisk nadzwyczajnych poza wydzielaniem się ciepła nie ma. Jak będzie po prostu większe to napięcie w danym momencie, no to będzie większe natężenie, jak będzie mniejsze napięcie, no to będzie mniejsze i to napięcie i natężenie będą zmieniały się jakby synchronicznie. No i teraz, jeżeli to napięcie, to byłby wzór na przykład dla prądu stałego, ale jeżeli to napięcie gdyby napięcie było stałe, no to było natężenie stałe, ale jeżeli napięcie się zmienia właśnie sinusoidalnie, tak jak tu, no to wstawiamy teraz wzór na to napięcie i zmieniamy formę, to będziemy wtedy, można zapisać jako UM przez R razy sinus omega t, czyli to jest wartość ta maksymalna, no bo sinus maksymalny to jest 1, więc to wyrażenie przyjmuje wartość maksymalną równą UM przez R, tak? Czyli i to będzie ta maksymalna wartość natężenia razy sinus omega t, czyli będzie przez ten opornik płynął prąd też przemienny, czy zmieniający się sinusoidalnie. I widzimy, że wzór na napięcie i na natężenie, że one zmieniają się jakby synchronicznie, powiemy, że są zgodne w fazie, czyli jak w danym momencie napięcie przyjmuje wartość maksymalną, to natężenie prądu też przyjmuje wartość maksymalną, tak? I wzór no połączymy początek z końcem, czy natężenie to przemienne, to jest natężenie maksymalne razy sinus omega t, gdzie natężenie maksymalne to jest napięcie maksymalne przez opór. I ten związek będziemy często za chwileczkę kilka razy wykorzystywali. No i teraz właśnie, aby zdefiniować przy okazji pojęcie napięcia przemiennego i natężenia przemiennego. Pierwszy się napije. No dobrze. Obliczymy moc, znaczy znajdziemy wzór na moc tego prądu przemiennego, inaczej mówiąc na energię, jaka w jednostce czasu, no bo ta moc jest liczbowo równa energii, jaka w jednostce czasu się wydziela w tym oporniku, czyli ile energii elektrycznej zamienia się tu na inne rodzaje energii, no przede wszystkim na energię tą wewnętrzną, czyli cieplną.
No to wzór na moc prądu już znamy, dla prądu stałego to jest U razy I, tu jest taki sam wzór, tylko że to natężenie nie jest stałe. Wstawiamy teraz w miejsce napięcia i natężenia napięcie przemienne, natężenie przemienne, to te wzory tu stawiliśmy. No, zmienię formę, czyli te wartości maksymalne na początek umieszczę. Będzie to sinus kwadrat omega t, wtedy się pojawi tu. No i więc znaczy to wyrażenie będzie miało wartość maksymalną, gdy sinus będzie maksymalny, czy równy 1 i będzie równe um razy im, czyli to um razy im to jest inaczej ta moc maksymalna, no bo już większa być nie może, bo sinus nie może być większy niż 1. No i właśnie to PM to jest u nas um razy im, ale możemy z tego wzoru, z tego związku, który tu mamy, z tego związku, na przykład możemy obliczyć, znaczy zamiast im możemy wstawić to wyrażenie um przez r. No jak tu będzie um przez r, no to będzie um kwadrat przez r. Ale możemy też zamiast obliczyć z tego wzoru, no to będzie to będzie r razy im i wstawić tu r razy im i jeszcze razy im, to będzie r im do kwadratu. Czyli mamy te trzy wzory na moc maksymalną prądu przemiennego w przypadku, gdy w obwodzie jest tylko ten opornik i źródło napięcia przemiennego. I to jest ta moc wydzielona na tym oporniku. To jest moc wydzielona na tym oporniku. No i ja zwykle właśnie jak były lekcje w klasie, bo tam funkcję sinus kwadrat, to znaczy nie rysowałem od razu, tylko my ją znajdowaliśmy, bo chcemy teraz narysować wykres zależności tej mocy prądu przemiennego od czasu, czyli tą zależność. No ale to jest funkcja sinus kwadrat i większość uczniów raczej nie pamięta albo nie zna wykresu funkcji sinus kwadrat, a na fizyce jest to potrzebne, bo występuje ta funkcja przy ruchu harmonicznym również, więc ja zwykle na lekcjach przekształcam funkcję cosinus 2, znaczy ze wzoru na cosinus 2 alfa wyrażonego przez sinus kwadrat, że z tamtego wzoru, znaczy po przekształceniu wykresu kosinusa dochodzę wreszcie do wzoru na sinus kwadrat, ale tu już nie mam na to czasu, więc od razu narysuję Wam funkcję sinus kwadrat i powiem, jak ją się rysuje. Więc mamy teraz właśnie wykres zależności mocy. Na osi pionowej jest moc, na osi poziomej jest tu czas. No właśnie, no to tu musimy okres. No dobrze. Więc jak rysujemy ten wykres? Znaczy, tak żartuję, że tak jest, znaczy ten kształt tego wykresu to jest jak wielbłąd dwugarbny. No ale jak rysujemy? Wybieramy gdzieś wartość maksymalną i jakąś pomocniczą linię rysujemy. Jak mamy tam linię i kratki, no to nie musimy, no to jakieś tam linię mamy, ale ja to musiałem narysować, tak? To jest ta wartość maksymalna. Potem wybieramy, znaczy w połowie tego odcinka wartość właśnie równą połowie tej wartości maksymalnej, czy PM przez 2. Rysujemy linię przerywaną. Następnie zaznaczamy kilka punktów. Dzielę ten okres na 4 części. Raz, 2, 3, 4. I nad tym punktem będzie ta wartość maksymalna i nad tym trzecim będzie wartość maksymalna, a punkty przecięcia się tego wykresu z tą linią na wysokości PM przez 2 to będą w połowie tych odcinków. Czyli zobaczcie, to jest połowa, odtąd dotąd jest połowa tego odcinka i tu jest to miejsce, nad tym jest to miejsce przecięcia się tego wykresu z tą linią przerywaną dla połowy mocy maksymalnej. Teraz tu drugi odcinek, odtąd dotąd, w połowie jest
nad tym punktem w połowie na linii tej środkowej jest kolejny punkt charakterystyczny, potem na tym kolejnym odcinku w połowie jest kolejny punkt i na tym kolejnym odcinku w połowie jest kolejny punkt. I rysujemy przez te punkty taką sinusoidę, jak gdyby, tak? I teraz zauważmy, że pole pod tą krzywą jest takie samo jak pole pod tą linią prostą. No bo moglibyśmy, gdybyśmy taką wycinankę mieli, to byśmy mogli przeciąć tą część, która jest od tego do góry, tak? Przeciąć tu w połowie, dotąd i ten fragment włożyć tu, a ten drugi fragment, włożyć tu. To też możemy przeciąć na połowę i tu, tak? I ten fragment da się zmieścić tu, ten tu, a ten drugi tu by wszedł. Czyli pole pod tą linią jest takie jak pole pod tym wykresem sinus kwadrat. A pole pod wykresem zależności mocy od czasu równe jest liczbowo wykonanej pracy czy przekazanej energii, czy inaczej mówiąc, że gdybyśmy to mieli w tym obwodzie źródło napięcia stałego o właściwie dobranym napięciu. Zaraz powiemy, jakim napięciu. To płynąłby tu prąd stały i na tym oporniku, jeżeli dobierzemy to napięcie właściwie, to stałe napięcie, wydzielałaby się taka sama energia, jak w przypadku prądu przemiennego, który tu płynie. I my zaraz dowiemy się, jakie musi być to napięcie tego źródła napięcia stałego, którym byśmy zastąpili źródło napięcia przemiennego, aby w dłuższym czasie ilość energii wydzielonej na tym oporniku była taka sama. No to widzimy, że to musi być takie napięcie, czy też natężenie, bo to możemy poprzez napięcie lub poprzez natężenie wyrazić to, żeby moc średnia była równa połowie mocy maksymalnej prądu przemiennego. Czyli jeżeli moc tego prądu stałego będzie równa połowie mocy maksymalnej prądu przemiennego, no to wtedy w dłuższym okresie czasu na tym oporniku wydzieli się tyle samo energii. No to zaraz dowiemy się, jakie to napięcie musi być. No to jeszcze zapiszmy to, co ja już mówiłem, czyli pole pod wykresem zależności mocy od czasu równe jest liczbowo wykonanej pracy, czyli wykonanej pracy albo przekazanej energii. No w ogóle praca to jest też forma przekazywania energii, forma zmiany energii. No i teraz, gdyby moc była stała i równa Pm przez 2, gdzie Pm to jest moc maksymalna prądu przemiennego, to w dłuższym czasie w obwodzie wydzielałoby się tyle samo energii, jak w przypadku prądu przemiennego. No i teraz spróbujmy wyrazić tą moc średnią, a ta moc średnia to jest jakby moc prądu stałego, którym zastępujemy ten prąd przemienny, tak? I ten prąd do stałego, który w dłuższym czasie powoduje, że na tym oporniku wydziela się tyle samo energii, co w przypadku tego prądu przemiennego. No to więc już wiemy, że tam moc tego prądu stałego, nazwijmy ją mocą średnią, musi być równa wtedy połowie mocy maksymalnej prądu przemiennego, a moc maksymalna prądu przemiennego no to jest UM razy IM, już to był ten wzór. Dzielimy przez 2 i zmieniamy formę. Rozbijemy tą dwójkę jako pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 i jeden pierwiastek będzie pod UM, a drugi pod IM. I to wyrażenie będzie nazwane napięciem skutecznym, a to wyrażenie natężeniem skutecznym. No i tu właśnie zdefiniowaliśmy w tym momencie, co to jest napięcie skuteczne i co to jest natężenie skuteczne. To jest po prostu napięcie maksymalne przez 2, a natężenie skuteczne to jest natężenie maksymalne przez pierwiastek z 2.
Znaczy w przypadku obwodu prądu przemiennego, gdzie tylko jest ten opornik, to zaraz będzie można to napięcie skuteczne i natężenie skuteczne troszkę inaczej jeszcze zdefiniować tak intuicyjnie, ale w przypadku ta definicja nie będzie skuteczna, gdy będą obwody zawierające zwojnice i kondensatory, więc nawet nie wiem, czy warto ją tu podawać, ale być może podam. No to jeszcze możemy też w innej formie wyrazić tą moc średnią, bo przecież te wzory na moc maksymalną mamy 3, no to spójrzcie jeszcze raz. Tu mamy te 3 wzory na moc maksymalną. Na razie ten wykorzystaliśmy, ale potem jeszcze ten wykorzystamy i ten. I zobaczymy, spróbujemy w podobny sposób wyrazić tą moc średnią prądu przemiennego przez właśnie napięcie skuteczne i natężenie skuteczne. No to jeszcze raz, to więc w miejsce mocy maksymalnej wstawiamy teraz R razy IM kwadrat i zmieniamy formę. Teraz proszę go sprawdzić, czy to i to jest to samo. Po prostu R jest wyłączony na początek, a tą dwójkę rozpisałem jako pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, a to IM jako IM razy IM i mamy osobno IM przez pierwiastek z 2, IM przez pierwiastek z 2, to jest natężenie skuteczne, to też natężenie skuteczne, więc R i SK do kwadratu. No i teraz podobnie z tym wzorem ostatnim, gdzie moc maksymalna to było napięcie maksymalne przez R i zmieniam formę, R zostaje w mianowniku, ale teraz tą dwójkę, tak samo jak wcześniej, rozbijam na te iloczyn 2 pierwiastków z 2 i otrzymuję wzór taki, to jest napięcie skuteczne, to jest też napięcie skuteczne, czy napięcie skuteczne do kwadratu przez R. Znaczy, dlaczego w ogóle to pojęcie napięcia skutecznego i natężenia jest tu celowe? Bo wtedy proszę zobaczyć, że wzory na moc średnią prądu przemiennego mają taką podobną formę jak wzory na moc prądu stałego. Więc dzięki temu możemy obliczać moc średnią prądu przemiennego z takich samych wzorów jak dla prądu stałego, tylko że zamiast zwykłego tego napięcia stałego i natężenia stałego wstawiamy ich wartości skuteczne, czyli wartość maksymalna podzielona przez 2, tak? Przez pierwiastek z 2 oczywiście. Znaczy dawniej w programie liceów były jeszcze obwody zawierające zwojnice i kondensatory, ale teraz tego już nie ma, więc nie będę Wam komplikował życie, bo wtedy dużo jest problemów właśnie z znajdowaniem związku między napięciem i natężeniem. Tam właśnie w obwodach prądu przemiennego zawierającego kondensatory i zwolnice napięcie i natężenie prądu są najczęściej przesunięte w fazie, czyli nie przyjmują w tym samym momencie wartości maksymalnej, tak jak jest w przypadku obwodów, które zawierają tylko oporniki, tak? Więc ponieważ tego nie ma, więc nie będziemy na razie życia sobie komplikować. No i jeszcze tylko na koniec narysuję wykres zależności napięcia i natężenia przemiennego w takim obwodzie tym najprostszym obwodzie prądu przemiennego zawierającego idealne źródło napięcia przemiennego, gdzie się to napięcie zmienia właśnie w ten sposób i jeden opornik tylko, tak? To napięcie i natężenie zmieniają się synchronicznie, czy powiedziemy, że są zgodne w fazie, czy jak maksymalną wartość przyjmuje napięcie, to maksymalną wartość przyjmuje natężenie, jak napięcie przyjmuje wartość 0, to natężenie też przyjmuje wartość równą 0. To, że akurat to jest wyżej, a to jest niżej, to nie ma znaczenia, bo i tu są inne jednostki napięcia, inne jednostki natężenia, także mógłbym równie dobrze na to oznaczyć, że to jest IM, a to jest UM. Nie ma to żadnego znaczenia. Ważne, że zmieniają się tak synchronicznie. Tak jak maksymalną wartość ma napięcie, to również natężenie. I jak jest równe 0, jedno, to i drugie też jest równe 0. No to tyle, jeśli chodzi o tą lekcję. No muszę jeszcze spójrzeć na nocy, to muszę jeszcze to do komputera i potem jeszcze do YouTube, to dużo czasu jeszcze mi zajmie. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Tylko może jeszcze pokażę, bo nie wiem, może gdzieś tam patrzyłem na kartkę, nie wiedziałem, czy wszystko jest w kamerze. O tu. Może od początku te karty, właśnie żebyście w jednym miejscu mieli te wszystkie kartki, to ja po kolei pokażę jednak te kartki, żebyście nie szukali potem godzinami w całym nagraniu. Od początku. Tak.
Druga część. Następna kartka. Tak. Może jeszcze kolejna. To brzydko tu piszę, ale niestety tak już jest. I ostatnia kartka jeszcze. Dobrze, no to dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.